Siemaneczko moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu z Mario Forever. Tym razem nadszedł czas na Mario Forever Remake, po tym jak pokazałem wam jeden ze światów rzymskich w ramach Mario Forever Roman Wars, a także po tym jak przeszedłem świat M w Mario Worker Letter Wars Series od The Mario Variable, nadszedł czas na Mario Forever Remake, za które też swoją drogą jest odpowiedzialny właśnie The Mario Variable. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przeróbka, można powiedzieć już kultowej i legendarnej odsłony Mario pod tytułem Mario Forever, stworzonej kilkanaście lat temu przez Michała Gdańca, aka Bużol Games, i Mario Forever Remake jest takim swego rodzaju nieoficjalnym rozszerzeniem tejże gry. Poza domyślnymi światami, czyli tymi, które stworzył Michał Gdaniec, mamy także mnóstwo produkcji autorstwa niezależnych twórców i dzisiaj szczególną uwagę chciałbym skupić na światach minusowych stworzonych przez użytkownika Chris1919. Kapitalna oprawa graficzna, ciekawe poziomy oraz masa ciekawych momentów w jego światach ujemnych. Też nie ma sensu, tak jak powiedziałem w kontekście światów literowych na poprzednim nagraniu, nie ma sensu, abym przechodził po kolei. Raczej to będzie moja własna, subiektywna kolejność. Jeśli uznam, że jakiś świat jest ciekawy i warty pokazania, to po prostu siądę do fotela i sobie go nagram. Wybrałem sobie świat ujemny 5, czyli świat -5, ponieważ jest bardzo ciekawy i przynajmniej kiedy powstawał ten świat ujemny 5, to był wtedy oryginalny i wręcz szokujący. Posiada mnóstwo ciekawych motywów, a także bardzo ładne przejście właściwie w samym środku tego świata. Do tego dojdziemy. Natomiast świat -5 to jest jesień. Mamy piękną, złotą, może nie polską, ale mamy jesień. To będzie motyw przewodni świata ujemnego 5, a przynajmniej na razie, ponieważ ten motyw ulegnie zmianie w dalszej części tego świata. Natomiast my się już skupiamy na pierwszym poziomie tego worldu. Mamy już pierwszego nowego przeciwnika, czyli Brock, który rzuca takimi kolcami, i mamy drugiego nowego wroga, czyli żółwie, które przyspieszają, jak Mario jest odpowiednio blisko ich. Te żółwie mają różową skorupę, także w ten sposób możemy je odróżnić od całej reszty. Pięknie ich skosiliśmy, jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast jeszcze wracając do tych różowych żółwi, ich szybkość oraz przyspieszanie zależy od różnicy pomiędzy pozycją X Mario, a pozycją X tych żółwi różowych. Wysokość nie ma żadnego znaczenia. To taka ciekawostka, jeśli chodzi o to, jak to zostało zaprogramowane. Mamy stosunkowo szybko checkpoint, mamy Fire Flowera, od razu też mamy pojedynek z Bro, który rzuca kolcami, i mamy też kill-offowego Bro, czyli gościa, którego możemy kojarzyć chociażby ze światem hardkorowym pierwszym. Tam był też taki poziom, gdzie po raz pierwszy widzieliśmy tego przeciwnika. On rzuca takimi kill-offami. Te kill-offy potrafią po pierwsze rozwalać cegły, ale po drugie też dwukrotnie się odbijają od bloków, za każdym razem zmieniając swój kierunek, i dopiero po tych dwóch odbiciach zachowuje się jak normalny młotek. Co prawda już jest wybita ścieżka, natomiast chciałbym, żeby on jeszcze jedną cegłę rozwalił, ponieważ Mario mimo wszystko nie przeciśnie się przez to, więc jestem skazany jedynie na to, jak on porzuca te kill-offy. Długo to trwa, muszę powiedzieć, a czas leci. Mam nadzieję, że nie skończy mi się timer, aż on to wszystko wybije. Kuriozalna sytuacja, muszę pamiętać. Dawno nie miałem czegoś takiego, że musiałem tyle czekać na to rozwalenie tej jednej cegły. Mario nie przejdzie. Nareszcie. Muszę zobaczyć później na nagraniu, ile to trwało. Mamy kolejnego nowego przeciwnika, aczkolwiek trzeba słowo przeciwnik wziąć w cudzysłów, ponieważ jest to Coinbro, który rzuca monetkami, czyli to jest bardziej gość, który nam pomaga bardziej niż przeszkadza. Uwaga. Dobra. Rzuca monetkami, więc możemy troszkę tych monetek sfarmić zupełnie za darmo, natomiast ten gość też może nas zranić, ponieważ jeśli na niego źle skoczymy, to wtedy normalnie odstajemy obrażenia. To jest moment, którego nie za bardzo rozumiem. Nie wiem, jak miałbym uniknąć pocisków od tej czerwonej piranii. To jest RNG według mnie i dobiegł końca ten pierwszy poziom. Nie jest on najłatwiejszy w historii oczywiście, ale też nie jest przesadnie trudny. Pora na etap drugi, który jest bardzo rozbudowaną sekcją, który jest autoscrollem. 1000 jednostek czasu na start w Mario Forever. To mówi samo za siebie. Ta kamera będzie się przesuwać raz w prawo, raz do góry, raz w lewo, raz w dół, czasami na skos. Jest to
bardzo rozbudowany poziom i pamiętam, jak wychodziły te światy ujemne Krista, to ja nie cierpiałem tego poziomu, ponieważ z reguły nie lubię po prostu takich etapów autoscrollowych, bo musimy czekać, aż kolejne obiekty pojawią się na ekranie. Jest to dość statyczne, natomiast z biegiem czasu też zacząłem doceniać kunszt tego etapu, bo muszę powiedzieć, że pod względem wizualnym wygląda to fenomenalnie, a sama muzyka, która została tutaj użyta, no jest fantastyczna. Nie pamiętam, skąd jest ten utwór, możecie dać znać w komentarzach, jeśli pamiętacie, i mi niestety wyleciało to z głowy, ale bardzo ciężko znaleźć inny motyw muzyczny, który lepiej by pasował do tego etapu niż ten, który my obecnie słyszymy. Mamy roślinki, które się zachowują jak trąby, natomiast różnica pomiędzy nimi a trąbami jest taka, że po pierwsze oczywiście mają inny sprite, a po drugie przez trąby te pociski przenikają, a przez te roślinki, które tutaj spadały, już nie. Kolejny nowy wróg, tym razem mamy takie zielone rakiety, które świecą się na zielono. One dostosowują swoją wysokość do wysokości Mario, ale tylko wtedy, kiedy te pociski faktycznie lecą w stronę Mario. Jeżeli, zwróćcie uwagę, rakieta minęła Mario i wtedy już rakieta nie dostosowuje swojej wysokości. Tutaj swoją drogą jest drugi one-up, ale nie chcę go brać, ponieważ jest to swego rodzaju ryzyko. Oberwałem. Uwaga! Uwaga! No właśnie, roślinka strzeliła, chociaż ja nie widziałem tego. Ostatnio Mister Przemysł mi tłumaczył, dlaczego takich roślinnych nie powinno się dawać w etapach wertykalnych, kiedy trzeba się wspinać. Ja tego no nie jestem w stanie przewidzieć tak na dobrą sprawę. I w sytuacji całkiem komfortowej, kiedy byłem Marianem z Fireflowerem, teraz jestem małym Marianem. Na szczęście zaraz będzie checkpoint i będę mógł zdobyć kolejnego power-upa. Swoją drogą jest bardzo dużo żyć w tym poziomie. Przed samym checkpointem już były 2 zielone grzybki, a po checkpoincie będzie chyba jeszcze jeden. Okej. Etap nie jest przesadnie trudny, ale ma dużo takich momentów, gdzie łatwo można zryć, na przykład źle skoczyć, albo zranić się za pomocą takiej zielonej rakiety. To jest wbrew pozorom niewygodny przeciwnik. Jeżeli ktoś nie rozumie zasady działania tych przeciwników, to wcale to nie jest taki prosty przeciwnik wbrew pozorom. Okej. Mamy chwilę spokoju. Ta rakieta nic nam nie zrobi. Jak nawet będzie iść do góry, to nie zrobi krzywdy naszemu hydraulikowi. No i teraz na przykład kamera wędruje na skos. No przyznam, że dawno nie widziałem tak rozbudowanego poziomu jak ten. Trzeci one w tym etapie, to jest moim zdaniem stanowczo za dużo. Ja rozumiem, że można dawać życia graczowi, ponieważ ten może stracić motywację do dalszej gry, ale 3 poziomy w obrębie jednego levelu, to moim zdaniem jest już przesada. I też zwróćcie uwagę, ile dał ten Fireflower. Znowu były te bro, które rzucały kolcami. Ja z nimi się rozprawiłem bez żadnego problemu. Te kolce chyba bardzo nieznacznie się różnią od zwykłych motów. No może troszkę trajektoria lotu się zmieniła, ale jest to bardzo zbliżony przeciwnik do zwykłego Hammer Bro. O! Słyszeliśmy dźwięk, jak roślinka spadła. Te roślinki działają na takiej zasadzie, że są aktywowane, kiedy pozycja X tych roślinek jest bardzo podobna do pozycji X Mario. I widocznie teraz była. Wysokość nie ma żadnego znaczenia. I pora na ostatni moment w tym poziomie, ale jednocześnie najtrudniejszy. Znowu mamy wspinaczkę, znowu mamy zielone rakiety, ale tym razem dochodzą jeszcze platformy. Mamy też taki bardzo trolujący moment, ponieważ będziemy mogli zahaczyć się o bloki, których nie widzimy. A! O właśnie! To były te bloki, o które mogliśmy się zahaczyć, chociaż na ekranie jeszcze się nie pokazały. To jest paskudny troll. Wyobraźcie sobie, że gracz zahacza o to, spada w przepaść i musi zaczynać od checkpointu tylko dlatego, że tych bloków nie widział. Osobiście rurę, która swoją drogą kończy etap, powinna być dana z lewej lub prawej strony, ale raczej nie w środku. Trzeci poziom tego świata jest zupełnie inny, ponieważ już nie mamy tej jesieni, tylko mamy już podziemia lawowe i ten trzeci etap to będzie jedynie walka z bossem. Mamy gwarantowanego one-upa oraz Fireflowera i co jest też warte zaznaczenia, nawet jeśli jesteśmy małym Marianem, czyli przegramy walkę z bossem, zawsze tu będzie kwiatek. Nie będzie grzybka, zawsze będzie kwiatek, czyli mamy gwarantowaną możliwość strzelania, no i dodatkowe 2 hity. Mamy walkę z bossem, schemat tej walki jest dość prosty, roślinka wychodzi z rur, na przemian
atakuje dwoma różnymi atakami. Pierwszy już widzieliście, czyli te pociski, które lecą prosto w nas, a drugi to jest spam kulami. I to robi na przemian, wychodzi losowo z jednej z tych trzech rur. To jest najgorszy atak, ponieważ jest na środku i to jest spam. To jest spam kulek, który udało się uniknąć, ale nie ukrywam, to jest dość trudne. Udało się. Dobra, jeszcze 3 HP. Warto zachować tego Fire Flowera, ponieważ możemy później skakać na tę roślinkę, ale trzeba to robić bardzo, bardzo dokładnie. Więc kwiatek jest tutaj wskazany. Dużo łatwiej się walczy z Fire Flowerem niż w innej pozycji. Dobra, udało się. Sprawnie poszła ta walka, troszkę się o to martwiłem. I możemy wyłączyć taki bóg, że Mario w locie idzie w prawo. Delikatna rzecz do poprawy i uwaga! Uwaga, uwaga! Mapa świata się zmieniła drastycznie. Nie ma tej pięknej, złotej jesieni. A Mario został przekierowany do tych lawowych podziemiów. To jest imponujące, ale co też robi wrażenie, to świetny motyw muzyczny w tle. Od razu czujemy, że jesteśmy w swego rodzaju piekle. A więc let's go! Jest gimmick, który ubóstwiam, czyli 1 miliard pocisków na ekranie. O! Pięknie. Tu było ślisko, ale się udało. To strzeliło aż 16-krotnie. Fire Flower tu też jest wskazany. Można dużo przeciwników pokonać w ten sposób. Mamy nową roślinkę, która strzela po obu. Po pierwsze, ta roślinka strzela większą liczbą pocisków, bo bodajże 8, a po drugie, no po obu są po prostu większe, a po trzecie potrafią strzelać też bardzo, bardzo płasko. Okej. Natomiast jeszcze jeden plus takich podobu, które strzela roślinka. Plus polega na tym, że jeśli te podobu wyjdą, wyjdą nad ekran, to już nie wrócą. Nie ma jakby, nie ma takiego elementu zaskoczenia. No bo w przypadku standardowych kulek, jak będą na ekran, to jeszcze mogą wrócić, a podobu już nie. O! Kurde, wyszło. Jeszcze raz. Udało się. Dobra, tu trzeba poczekać. Nie można na chama tego przychodzić. Już? Już. Dobrze, uciekamy. Jest Fire Flower, komfortowa sytuacja dla nas. Tutaj musimy być co najmniej Super Mario. Dlatego właśnie był ten... I widzieliście, te podobu zniknęło. Jak było nad ekranem. To jest platforma, która się zawala, jeśli na nią skoczymy. Nie musimy tego robić, ale jest to opcjonalne. To jest zdecydowanie najtrudniejszy poziom spośród wszystkich tych, które jak na razie przeszliśmy. Ale czy zamek, czy etap 5 jest trudniejszy? No nie wiem. Moim zdaniem to są bardzo porównywalne etapy, jeśli chodzi o stopień trudności. Ale zamek też jest trudny. Pora na ostatni poziom. Mamy tutaj ukrytego one-upa. Natomiast szczegół polega na tym, że trzeba się do niego schylić, a teraz nie chcę tego robić. Motyw po checkpoincie będzie dość trudny, ponieważ tak jak tutaj zresztą mamy górną i dolną warstwę lawy, natomiast tam tu będzie się podnosić, będziemy musieli nadążać za tym, co jest na ekranie i będzie dużo takich, no naprawdę trudnych momentów, które trzeba zapamiętać. A tutaj mamy taką platformę à la wąż. Możemy skojarzyć z etapem 8.1 domyślnego Mario Forever, czyli taka platforma, która w różne kierunki świata podąża. I Mario prawie się utopił w lawie, natomiast w ostatniej chwili platforma zdecydowała, że jednak nie pójdzie bardziej do góry, a bardziej w prawo. Za to szacun. O! Dobra, trudny skok. Musiałem lekko skoczyć, bo w przeciwnym wypadku Mario by się ukąpał w lawie. Dobra. To tyle z tej przejażdżki, checkpoint. I teraz moim zdaniem ciekawsza, ale też trudniejsza
część tego etapu. Czyli mamy etap pionowy, wertykalny i lawa się podnosi. Zarówno górna, jak i dolna warstwa. Ajajaj, niepotrzebnie, to jest zły początek. Ta lawa też zasłania dużo rzeczy. To nam może przeszkadzać. Na przykład rotodiski zasłania, roślinki strzelające zasłania. Zaraz będzie taki chyba paskudny moment. No właśnie, tej roślinki nie mamy prawa widzieć. Ostrożność, to jest chyba słowo klucz w tym poziomie. Okej. Dobrze. Dojdziemy do takiego momentu, gdzie będą trampoliny i nie będzie można zbyt wysoko skakać, bo dotkniemy górnej lawy. Dobrze. No to wbrew pozorom nie są łatwe skoki. O, jest trampolina. Uwaga. O! Jest git. Tu będzie chyba rotodisk, którego nie widzimy. Nawet środka rotodisku nie widzimy. Dobra. Ja wolę o tako przejść. Boję się tego momentu. Jeszcze raz. Mamy to. Stresujący jest ten poziom, nie ukrywam. Ale stresująca również będzie walka z Bowserem, która należy do trudnych. Ale spróbujmy. Bowser ma chyba 10 HP. I tak jak walka z roślinką, ten Bowser będzie mieć 2 ataki, które będzie wykonywać na przemian. Zobaczycie. Najpierw standardowa, a później niebieska. Niebieska wraca. Dobra, muszę złapać właściwy rytm. To jest trudna walka. Okej. Dobra. Nie! Na razie jest dobrze. Wow! Ho, ho, ho. Niezła jazda. Na razie nie zadaję mu obrażeń. Ajajaj, coś przestało mi iść. Dobra. Gdybym miał podzielić Bowserów na tych łatwych i trudnych, to ten konkretny w świecie ujemnym 5 należałby zdecydowanie do tej trudnej grupy. No, trudna walka, może nie skomplikowana, ale wymagająca. 10 HP, trudne ataki, których musimy unikać. Jakby coś, przepraszam, że mało mówiłem podczas tej walki z bossem, ale potrzebowałem pełnego skupienia. Skupienie nie tylko przy tym Bowserze, ale w ogóle w etapie ostatnim było bardzo potrzebne i mamy świat ujemny 5 ukończony. Fantastyczny świat, ciekawy motyw, właściwie dwa motywy. Najpierw ta jesień, w sumie jesieni wcześniej też nie oglądaliśmy w Mario Forever, a później to kapitalne przejście do podziemi lawowych i znacząco urósł poziom trudności. Bardzo mi się ten świat podobał. Nie ukrywam, było stresu, było ciśnienie, ale przecież o to w tym wszystkim chodzi, moi drodzy, aby pokazać wam też skilla, pokazać wam rozrywkę, tak zwany entertainment i mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie światy jeszcze chcielibyście zobaczyć. Na pewno świat ujemny 5 jest dobrym wyborem moim zdaniem, a co może być jeszcze inną dobrą opcją, możecie napisać w komentarzach. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.